Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj gotowanie własne. Pokażemy Wam pomysł na ciekawą przekąskę. Jest po prostu pyszna. Będą to serowe placuszki z kurczakiem i warzywami. Zapewniam Was, że tego rodzaju przystawka zniknie jako pierwsza z Waszych stołów. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ją zrobić, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania naszych placków będziemy potrzebowali jedną pierś z kurczaka, 3 jajka, 500 g pieczarek, jedną paprykę, 300 g sera żółtego, 4 łyżki majonezu, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 łyżkę kucharka, sól oraz przyprawę gyros. My na początek siekamy sobie nasze warzywa, ponieważ musimy je przysmażyć. Korzystamy do tego z takiego urządzonka, które jakiś czas temu zakupiliśmy sobie w Chinach. Pieczarkę, żeby była drobniejsza kostka, kroję na pół. I uderzamy i zobaczcie, wylatuje nam taka drobna kosteczka. My tak robimy dalej z każdą kolejną częścią naszego warzywa. Dosłownie po chwili, jak widzicie, mamy już posiekane nasze pieczarki, ładną kostkę. Dajcie znać, czy chcielibyście na przykład zobaczyć w ogóle recenzję takiego urządzonka, bo do tego mamy bardzo dużo różnych ostrzy i tego typu. Także pieczarki pokrojone, ja teraz biorę się za paprykę. Tutaj problem jest z tym urządzeniem i papryką taki, że papryka ma dosyć grubą skórę i jest troszkę ciężko, więc ja po prostu paprykę pokroję sobie ręcznie. Zobaczcie, ja tutaj testowo włożyłam jeden kawałek papryki, żeby Wam pokazać, co się dzieje. Po prostu to sobie jednak nie radzi z tą skórą, która jest taka dosyć gruba na papryce. Próbujemy, ale też nie o to chodzi, żeby to połamać. Zobaczcie. Naprawdę jest bardzo ciężko, używamy bardzo dużo siły, a mimo wszystko ta skóra się zacina, także będę kroiła ręcznie w kostkę. Paprykę mamy posiekaną w drobną kosteczkę, teraz przenosimy się na patelnię i będziemy dusić nasze pieczarki razem z papryką. Zaczniemy od pieczarek, później dołożymy paprykę. Na patelni mam wlane około 4-5 łyżek oleju, tylko żeby pokryć jej dno i wyrzucam sobie pieczarki. No i te pieczarki dusimy, aż one puszczą wodę, będą miękkie i jak już to się stanie, dodajemy dopiero wtedy paprykę. W czasie, kiedy nasze pieczarki się duszą, ja tutaj sobie pokroję kurczaka. I kurczaka, tak samo jak pozostałe składniki, kroimy w drobną kosteczkę. Was, kochani, serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie gotujemy z Lidlomixem, oraz do zaobserwowania naszego Instagrama. Na pewno znajdziecie coś fajnego, ciekawego dla siebie. Jakieś przepisy, linki znajdziecie w opisie. Jak widzicie, ja kroję naprawdę w drobną kosteczkę tego kurczaka i taka ona właśnie ma być. Ja już kończę kroić kurczaka i teraz co musimy zrobić? Tego naszego kurczaka obsypać przyprawą gyros. Ja tutaj korzystam z takiej gotowej mieszanki przypraw pod tytułem gyros. Mieszam sobie to na desce. I tego kurczaka na czas smażenia naszych warzyw po prostu tak zostawiamy, żeby on się chwilę zamarynował w tej przyprawie. Jak widzicie, pieczarki puściły nam dużo wody i w tym momencie dodajemy paprykę. Nie wrzucam tej papryki na początku, ponieważ patelnia była prawie że sucha, żeby ona nam się nie spiekała. Ona ma rozmięknąć, ma być taka mięciutka, to wszystko ma się udusić. Także mieszam i smażymy, aż papryka zmięknie, wtedy wyłączamy gaz i odstawiamy do ostygnięcia. Nasze pieczarki i papryka, tak jak mówiłam, udusiły się odpowiednio, wszystko jest mięciutkie. My zostawiliśmy to do ostudzenia, w tym momencie już jest zimne, więc będziemy dalej wykonywać nasz przepis. Teraz musimy oddzielić białka od żółtek. Do tej miski będą szły żółtka, tutaj będą białka. Także oddzielam sobie dokładnie żółtka od białek. Żółtka oddzielone od białek. Teraz do naszych żółtek dodajemy przygotowany wcześniej majonez. I musimy to wymieszać. Żółtka jakby tak utarte z majonezem wymieszane, dodaję 1 łyżeczkę kucharka i szczyptę soli. Tyle w zupełności wystarczy. Oraz mąka ziemniaczana. Teraz to wszystko ponownie muszę wymieszać i przejdziemy do ubijania piany z białek. Do białek dodajemy dosłownie szczyptę soli i ubijamy na sztywno. Piana z białek ubita. Możemy sprawdzić, czy jest ubita. Jak najbardziej trzyma się, czyli jest ubita. Tutaj zrzucę resztę z naszych i przekładam teraz pianę do pozostałej części masy. Dzięki temu nasze placuszki nabiorą takiej trochę lekkości. Piana przełożona i teraz wszystko mieszam.
Białka wymieszane z naszą pozostałą masą i zobaczcie, to wszystko jest teraz takie gładkie, kremowe, lekkie, taki puszek. I teraz czas dodać kurczaka wcześniej przygotowanego. Razem z tą przyprawą oczywiście. Po kurczaku dodajemy warzywa z patelni, te uduszone wcześniej. Teraz to wszystko sobie mieszamy. Wymieszane względnie i dodajemy nasz ostatni składnik, czyli ser żółty starty. I musimy dokładnie wszystko wymieszać. Patelnię ustawiamy na ogniu. I teraz wlewamy olej. Ile tego oleju? Ja zawsze wlewam tyle, żeby pokryło dno i żeby tak troszeczkę było ponad to dno. Dosłownie pół centymetra powiedzmy. Dobra, i czekamy, aż olej się rozgrzeje. W międzyczasie oczywiście naszykowaliśmy talerzyk, na nim ręcznik papierowy, żeby odsączać nasze placuszki. Na rozgrzany olej biorę taką jedną łyżkę tej masy i wykładam. I teraz, jak widzicie, jeszcze olej, właśnie teraz osiąga temperaturę i delikatnie go rozpłaszczam, żeby on się nam ładnie w środku usmażył dokładnie. Ja myślę, że na tą patelnię wejdzie mi około 3-4 placuszków. Biorę, rozpłaszczam i tak samo z każdym kolejnym. Placki na patelni oczywiście zmniejszamy ogień, żeby one się też w środku usmażyły, a nie tylko z zewnątrz. Ile smażymy? Ja smażę na oko, myślę, że to jest około 1-2 minuty z każdej strony. Po prostu odwracam, patrzę, czy jest taki odpowiedni kolor i wtedy placki będą gotowe. Także na razie smażymy pierwszą stronę, za chwilę będziemy przewracać. 2 minuty minęły, placki przewracam na drugą stronę. Jak widzicie, one właśnie powinny być takie złoto-brązowe. W późniejszym czasie, jak będziecie smażyć na tym oleju, no to wiadomo, one będą troszkę ciemniejsze. Ale tak się prezentują. 2 minuty z drugiej strony i ściągamy. Dobra, placki usmażone z drugiej strony. Odkładam na ręcznik papierowy. My oczywiście będziemy dalej smażyć. Też co jest fajne w tych placuszkach, że na przykład jeżeli zrobicie sobie i nie zużyjecie od razu, albo nie chcecie wszystkich od razu zjeść, tą masę śmiało możecie wstawić do lodówki. Myślę, 24 godziny spokojnie postoi. Ja wykładam kolejne, smażymy, a z Wami spotkamy się za chwilę z gotowymi, usmażonymi plackami. Tak się prezentują gotowe, skończone placuszki naszego autorstwa. One są doskonałe zarówno i na ciepło, i na zimno. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Myślę, że to jest idealny czas na spróbowanie sobie naszych placuszków. Najpierw sobie ukroimy kawałek. Jak widzicie, w środku są upieczone jak najbardziej, jeszcze są turbo gorące. Mi najbardziej one smakują właśnie z sosem takim tzatziki, czosnkowym, coś w tym stylu. Smacznego. Słuchajcie, tymi placuszkami naprawdę można zaskoczyć. Zwłaszcza, że tak jak wcześniej wspominaliśmy, one są również bardzo dobre na zimno. Smakowo perfekcyjne. Zdecydowanie ciekawsza propozycja niż na przykład takie placki ziemniaczane. Jak widzieliście, roboty jakoś wybitnie dużo nie ma. No i plus jest też taki, że możemy sobie przygotować tą masę wcześniej, a na przykład jak ktoś przychodzą na coś goście na wieczór, tylko po prostu to usmażyć. Dzięki temu z tą masą nic się nie wydarzy, bo na przykład w plackach ziemniaczanych ona zaczyna robić się taka ciemnobrązowa, trzeba ją tam posypywać jakąś mąką, bułką, czymkolwiek, żeby ona się utrzymała. Słuchajcie, przepis, który musicie zrobić, który naprawdę wszystkim posmakuje. Jeszcze jest jedna ciekawostka, my sobie teraz usmażyliśmy te placki w formie takich właśnie większych placków, żeby zjeść sobie widelcem, ale kilka razy robiliśmy po prostu wielkości takich, no takich, nie wiem, na 3-4 cm, takich, żeby wziąć sobie do ręki, zamoczyć i zjeść. Coś w stylu nuggetsów i słuchajcie, wszystkim smakowały. No, to była przekąska, która po prostu pierwsza znikła ze stołu i podejrzewam, że u Was tak samo będzie. Coś nietypowego, coś, kto raczej wątpię, żeby ktokolwiek gdzieś jadł. Chyba że ktoś robi, ale nigdzie się tym nie chwali. Placuszki serowe z kurczakiem i warzywami. Ciężko powiedzieć, jak to nazwać, tak to wygląda. Moim zdaniem perfekcyjnie, koniecznie zróbcie, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam to smakuje. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!